Witam jednego widza. Pozdrawiam. Dzisiaj będzie raczej krótko, bo nie ma za bardzo o czym opowiadać. Poczekamy, aż się zbierze więcej osób. Jak widzicie, pochmurno. Pochmurno, ale ciepło. Dzisiaj pewnie tak z 15-16 stopni. Ostatni tydzień było cały czas koło 20 stopni. Hej, cześć Wasyl. Cześć, hejka. Czekamy na deszcz, bo trawa posiana. Siema ze Szkocji. Pozdrawiam Szkocję. Trawa posiana. Walczyliśmy cały czas z polem. Równaliśmy tu, zobaczcie. Jest trawa posiana, jest porównane. W ciągu najbliższych, myślę, 2-3 tygodni powinno się tu zazielenić. Także nie robiłem w domku, nie robiłem ścian, bo cały czas walczyliśmy z polem. Chcieliśmy wbić się w to okienko pogodowe, żeby skończyć z tą trawą, z tym polem, z tym czyszczeniem. Kubki są do palenia, ale nie chcą się palić na razie, bo są, nie są suche. A poza tym trawa jest posiana, także myślę, że w ciągu miesiąca najdłużej powinno być tu wszystko zielone. Pierwsze deszcze, podejrzewam, spadną. Teraz będę potrzebował dużą kosiarkę, dokładnie. Pierwsze deszcze spadną, powinno być tu pięknie zielono. Aż się nie mogę doczekać. Bo to zmieni cały krajobraz tutaj tego pola. Hejka, pozdrawiamy spod Warszawy. Iza i Wiesław, pozdrawiam. Pozdrawiam Warszawę. Pozdrawiam mojego kolegę Bartka i Justynę. Właśnie urodził im się dzidziuś, mały Aleksander. Także pozdrowienia. Bart, pozdrawiam Cię. Bartek i Justyna. Będziemy raczej dzisiaj dosyć krótszy ten odcinek będzie, ten live, bo nie ma o czym za bardzo opowiadać. Domku nie robiłem, ponieważ tak jak mówię, cały czas walczyliśmy tutaj z polem, żeby to poczyścić, posiać tą trawę, żeby nie przegapić tego okienka pogodowego, tych deszczów. Czekamy na pewno, żeby deszcz spadł. Cześć mama, pozdrawiam. Czekamy, żeby deszcz spadł, bo każdy dzień bez deszczu, to zobaczcie, co tu się dzieje. O, to widać. Nie wiem, czy to widzicie. Mróweczki już tu nasionka trawy niosą. Podatek jest bardzo mały tutaj. Podatek to jakieś 11 euro chyba podatku. Tak, wody w stawie przybywa. Nie wiem, czy tam dojdę i zasięgu nie stracę. Jakby mnie chwilę rozłączyło, to za chwilę będę. Bo ostatnio coś mi internet tutaj bez Wi-Fi nie chce działać. Poczekajcie. O, powoli. Ja tu będę zmieniał to wszystko, bo tutaj, tak jak mówiłem, będziemy usypywać ziemię i będzie trawka, a tamta konstrukcja, którą zrobiłem, będzie zamieniona na kamienie. Tam będą kamienie. Zamiast tego będą po prostu taki murek z kamieni. Żeby to wyglądało fajnie po prostu i na górze też będą kamienie i tu będzie wszystko, zobaczcie, wody jest naprawdę dużo. Już prawie całe te kamienie przykrywa. I jest dosyć czysta też. Nie robi się. Raczej się już filtruje przez te kamienie. Wszystko pograbione, zasiane, trawka, mówię. Teraz czekamy tylko na deszcz. Tak cały czas padało, a teraz jak potrzebny deszcz, to nie pada.
Ale myślę, że pod koniec tygodnia coś powinno spaść, bo widziałem, że pochmurne jakieś tam na aplikacji dni, także coś powinno spaść. Dzisiaj lekko pokropiło. No, czym dłużej nie pada, tym więcej te mrówki zjedzą tej trawy, a to jest niedobre. Są takie gniazda w niektórych miejscach, że jest tych mrówek naprawdę. Na szczęście to są tylko te małe mrówki teraz, nie te duże. Ale one tu pracowicie tą trawę sobie zbierają. Niegrzeczne. O, zobaczcie, jak one tu podróżują z tą trawą. To wszystkie nasionka to są trawa. One to wszystko kradną sobie do gniazda na zimę. Tak, podatek mówię, podatek tu jest mały bardzo. I to jeszcze ten podatek jakby nie płacicie, jeżeli ta ziemia jest rustykalna, tak jak tutaj była, bo ta ziemia była kupiona jako rustykalna. Jak to jest kupione jako rustykalne, to nie ma w ogóle podatku. Dopiero teraz my ten podatek mamy, ponieważ przerejestrowaliśmy dom na urban. I tak naprawdę ten podatek jakoś jest wyliczany od tego domu. I to jest około 11 euro na rok. Także to jest jakiś śmiech. A za jakby od ziemi dalej tu nie będziemy płacić żadnego podatku. Tylko za ten budynek. I też teraz też wystąpiliśmy o numer domu. Wszystko już jest złożone, aplikacja jest złożona, także dostaniemy numer domu. I w ogóle taka historia też a propos tego całego spotkania z Kansilem, bo znowu mieliśmy wizytę tutaj na farmie. Przyjechał pan, no też znowu prawdopodobnie nasz wdzięczny sąsiad nas podwalił, który nie mógł znieść, że wsadzimy żywopłot. I przyjechał pan z dróg krajowych. Przyjechał z dróg krajowych. Gosia mnie tu zawołała do bramy. Pan był taki, aż się trząsł, ale nie ten, po prostu taki zestresowany chyba był, żeby ze mną rozmawiać. I powiedział mi, trzymajcie się teraz mocno, powiedział mi, że musimy mieć licencję na żywopłot. Wyobrażacie to sobie? Okazało się, że pan powiedział, że czy mamy licencję na żywopłot. Mówię, żadnej licencji na żywopłot nie mamy, że musimy złożyć licencję na żywopłot. No ja już byłem tak odpalony, tak wkurzony, że chyba widział, że ja jestem taki nabuzowany. Mówię, ja mu zaraz dam licencję na żywopłot. Kurde, w ramkę sobie wystawimy licencję na żywopłot. I mówię do niego, człowieku, jaką licencję na żywopłot? Tu masz drzewa solidne i mur kamienny. Jeżeli ktokolwiek, ja rozumiem względy bezpieczeństwa, jeżeli ktokolwiek tu samochodem coś się stanie, no to wjedzie w ten mur i się zabije. Nic mój żywopłot nie zrobi, nie? Ale takie są przepisy. No pan powiedział, jakby bardzo grzeczny był, super, i powiedział, że spoko, żebym się nie przejmował, że to nie chodzi o to, że ja tej licencji nie dostanę i od razu szybko zaznaczył też, że ta licencja jest za darmo. Hedge license to się nazywa. Licencja na żywopłot. Tak, dokładnie. No nie mógłbym tego nawet sobie sam wymyślić. I żebym się nie przejmował, bo ta licencja na żywopłot jest za darmo, tylko po prostu, żeby złożyć. No ja im mówię, co ja mam teraz zrobić? On mówi, dobra, nic nie musisz zrobić. Zapisał tylko moje dane, porobił zdjęcia, zmierzył tutaj też tą bramę oczywiście. No bo o co chodzi? Wszystko 20 metrów od centrum ulicy. Tak, 20 metrów od głównej ulicy krajowej. Na wszystko musicie mieć pozwolenie dróg krajowych. Czyli cokolwiek robicie, nawet głupi żywopłot, ja muszę się dróg krajowych pytać tutaj w Portugalii o pozwolenie. To nie chodzi, że nie dostaniecie, to chodzi, że oni tak przepisy zmieniły i jakby te przepisy nie wzięły pod uwagę tego, że ktoś tutaj 100 lat temu wybudował
mur, który jakby te przepisy totalnie niweluje, tak? Bo jakby ja rozumiem, ja rozumiem ich, że żeby nie było samowolki, tak? Żeby ktoś przykładowo, wyobraźcie sobie, że nie mam muru, tak? I ja sobie sadzę jakieś drzewa przy drodze, no to wiadomo, jest to naruszenie bezpieczeństwa. Kiedyś tego nie było, kiedyś ludzie budowali co chcieli, teraz te przepisy bezpieczeństwa są. Ale jakby to, że my ten mur już mamy, jakby automatycznie powinno niwelować jakikolwiek przepis, moim zdaniem, bo no ten samochód uderzy po prostu w ten kamienny mur. Ale mi się wydaje, że tak jak on powiedział, że my nie będziemy żadnego problemu mieli z tą licencją na ten żywopłot, ponieważ właśnie to gdzieś tam pójdzie, te zdjęcia pójdą i oni powiedzą, aha, tu jest mur, ten kierowca i tak zabije się o ten mur i o te drzewa, także no ale śmiech jest dalej, tak? Jakby dosyć śmieszne to jest, że muszę mieć licencję na żywopłot. Szczecin, pozdrawiam Szczecin. Także jak dostanę tą licencję na żywopłot, to naprawdę oprawię sobie w ramkę gdzieś, powieszę, że mamy licencję na żywopłot. Co jeszcze z nowości? Także mówię, sialiśmy trawę, nic się nie działo, w domku nie atakuję od jutra. Od poniedziałku ostro biorę się za ściany, żeby do świąt to w miarę wyglądało. U fryzjera, no ja sam się obcinam. Sam się obcinam, maszynka jadę, ja już od lat, tak. Byłem też u mechanika, bo gdzieś mi tam trze z tyłu, tarcza mi trze o tarczę, ale się okazało, że nie klocki, że klocki są ok, bo ja ostatnio nawet u niego byłem, on sprawdzał mi klocki, gdzieś tam chyba te tłoczki nie odbijały czy coś, także mroźnej Polandii. Cześć Krystian, pozdrawiam, Automanufaktura. Także gdzieś tam tłoczki chyba się zapiekły czy coś i w poniedziałek jadę to zrobić do mechanika. I mówię, od poniedziałku zabieram się ostro za wewnętrzne domku, bo skończyliśmy. Teraz już czekamy tylko, żeby ta trawa wyrosła. Dach szczelny, ulewy były, nic tu, nawet kropelki nie ma, nic tu nie ma problemu z dachem. No leje się trochę z tego, bo nie ma rynie, no ale nic to jakby nie robi różnicy, no bo mówię, lało się tutaj przez ostatnie 50 lat i nie robiło to różnicy, bo są odprowadzenia wody wkopane. Tutaj naokoło domku są odprowadzenia wody wkopane. Mam tam żółte rury wkopane, także to nic nie idzie w fundamenty. A rynny na pewno zrobimy. Ale nic w środku, żadnych problemów nie ma. Wszystko jest solidnie zrobione. Docelowo będziecie mieszkać w tym domku. Tak, będziemy mieszkać w tym domku. To jest tak naprawdę ostatnie parę miesięcy i będziemy się już do tego domku przeprowadzać. Chodzi o to, że drogi krajowe są szybkie i jak się ktoś zawinie na drzewie, to pomoc nie będzie się przeciskać w krzakach, by go wycinać. Nie, no tak, no ale w jakich krzakach? Mój żywopłot jest za murem. Nie wiem, czy dojdę tam, poczekajcie, czy mnie nie zetnie. No ale jak zobaczycie, to nie ma znaczenia, że on tutaj wyrżnie w drzewo, bo mój żywopłot, nikt się nie będzie przez niego przeciskał, bo jest po prostu tutaj za... Zaraz może przerwać internet, ale o, zobaczcie. Słup, na przykład słup, zobaczcie, tu droga, o, proszę. Drzewa, słup, mur. Także no nie wiem, nie widzę, gdzie ja mam mój żywopłot, robi jakiekolwiek zagrożenie, gdzie tu jest mur i drzewa. Także na pewno no nic nie ma problemu. I jemu też chodziło później, bo ja mu powiedziałem o tym, a on też później powiedział, że chodzi też o wysokość. No mówię, że tam, żeby nie przekraczało tej wysokości 2 metrów. No mówię, że nie planujemy, żeby przekraczało 2 metry. Chodzi nam tylko o zasłonięcie te właśnie do wysokości, tak jak samochody jadą, żeby było więcej prywatności.
No ale to wiadomo, takie są przepisy, ktoś tam im powiedział słówko i musieli się przyczepić. Kamil próbuje się z tobą zdzwonić, nie mogę, mówią, że nie ma takiego numeru. Tak, bo ja zrezygnowałem z mojego angielskiego numeru, ale na WhatsAppie tam jest ustawiony nowy numer, bo mój WhatsApp dalej działa. Także jak ktokolwiek tam do mnie tego, to na WhatsAppie powinien się skontaktować. Ale spoko, ja cię tam znajdę na WhatsAppie, do mnie napisz po prostu. Mówię, z angielskiego numeru zrezygnowałem, bo w Anglii już nie mieszkam, po co miałem płacić tam dalej rachunek. Mam polski numer, mam numer portugalski też. Także mówię, od jutra biorę się ostro za wewnątrz domku. Widać, masz serdecznego sąsiada. No tak, no to akurat sąsiadka, która, ja 100% wiem, że to ona, bo też jak z nią się spotkaliśmy, to ona właśnie mówiła, my mówiliśmy, że chcemy sobie żywopłot, a ona mówiła właśnie o tym żywopłocie, że nie możemy. Próbuję, mówią, że nie jest zarejestrowany. Nie wiem, może złego WhatsAppa używasz. Ja do ciebie napiszę później, wiesz? Napiszę do ciebie, to będziesz ten. Na pewno mi WhatsApp działa, bo piszą ludzie do mnie na WhatsAppie. Tam po prostu ja zmieniłem tylko numer na WhatsAppie, ale ten WhatsApp jest dalej ten sam. Słuchajcie, piszcie, czy macie jakieś pytania, bo będziemy tego live'a dosyć krótkiego trzymać. Poza tym Scooby miał mały wypadek, rozciął sobie tam łapę i musi chodzić z satelitą na głowie. Dziękuję, dobrze, minął dzień. Dzisiaj niedziela, także nic nie robiliśmy za dużo. Zrobiłem taki tylko okapnik na drzwiach do prysznica, bo tam nam trochę deszcz zacinał. I po prostu zrobiłem taką listwę. Żeby mi deszcz nie lał się do środka. Bo te drugie drzwi mają inaczej, one są otwierane do środka i tam ta woda się nie dostawała. Ale tutaj zrobiłem sobie taką listewkę. I teraz już fajnie bo czasami jak ostro lało, to woda się do środka tam musieliśmy ręcznik wkładać. Ale teraz będzie dobrze. I tam pamiętam, jak ktoś się martwił, że te drzwi to są drzwi wewnętrzne, i że będą ale zobaczcie, leją deszcze, nic się z tymi drzwiami nie dzieje. One są pomalowane, zabezpieczone farbą, także nic się z tymi... Witam, płytami nie pod uwagę wyrównać ścian. Nie, po prostu chodzi o sprawy. Ja mam czas, mi się nigdzie nie spieszy. To są sprawy kosztowe. Po drugie, gdzieś tam jak jest taki surowy kamień, płyty gipsowe, tam się lubi pleść za tymi płytami gipsowymi zbierać. Ja chcę bardziej, żeby to oddychało, niż zapchać to płytami gipsowymi. I gdzieś tam zawsze za tymi płytami gipsowymi później często jest tak, że je bierzecie, zwłaszcza przy takich kamieniach, gdzie kamień potrafi być zimny. Gdzieś tam za tymi gipsami się będą grzyby robić czy coś, to wolę po prostu się pobawić i zaprawą po prostu fajnie to wyrównać. Poza tym pod to, co planuję, żeby tam później też za kominkiem kamienie czy coś, to wolimy to po prostu wyrównać z zaprawą. Tynk wapienny jest najlepszy. Tak. Lime tak zwany. No ja mam taki właśnie tynk, tylko że gotowy. Miksuję po prostu, kładę i
jest trochę zabawy, ja nie lubię tego robić, nie lubię nic, co wiąże się z jakimś tam zaprawami, tynkowaniem, murowaniem, babraniem się, nie lubię, jestem stolarzem, nie lubię takie, ale no nie jest to tylko taki, ktoś tam pisał, że listwy też, no tak, to jest wszystko fajnie, wiecie, ale ja nie jestem jakimś profesjonalnym tynkarzem, to jest tylko mały domek, także pobawię się, pomęczę się i wszystko się da. To jest tylko, dokładnie, dasz radę, to jest, zajmie trochę więcej czasu, ale no nigdzie nam się nie spieszy. Ze wszystkim tutaj, co robimy, pamiętajcie, że zawsze łatwo jest wziąć fachowca, zapłacić, wydać tysiące, ale po co, jak mi się nie spieszy, ja do pracy nie chodzę, to jest moja praca, także spokojnie mogę sobie to sam wszystko porobić. Ci, co nie widzieli, no to też Webasto jest zainstalowane już, tak, bo rury muszę zamówić. Mogę sobie tu siąść na ławeczce na zewnątrz. Muszę te rury zamówić do tego, żeby przedłużyć, ale to dopiero jak będziemy te pomieszczenia w środku robić, to będziemy to przedłużać, żeby to ogrzewanie z Webasto szło na toaletę i szło na pomieszczenia i szło też do góry na tam, gdzie będzie sypialnia, na tej podłodze. Wszystkie drzewka fajnie rosną. Wszystko się będzie dobrze. Podejrzewam, że z 2 lata i tu będzie taki żywopłot piękny, że nie będzie w ogóle tej drogi widać. O, ciekawe, czy mnie nie wcięło, bo właśnie wyszłem poza zasięgu Wi-Fi. Jak miałem angielski numer, to nie było problemu, ale teraz z tym polskim numerem coś mi ten internet szwankuje. Cześć Kamil, cześć Dariusz, cześć. Najbardziej nie mogę się doczekać, jak wyrośnie ten żywopłot i ta trawa za 2-3 tygodnie, jak tu się zazieleni. Zobaczycie różnicę. Na pewno jak deszcze spadną. Deszcz spadnie, powinno się tu momentalnie zazielenić, ale zobaczycie różnicę. Zróbcie sobie mentalny, wzrokowy obraz i zobaczycie za 3-4 tygodnie, jak to będzie wyglądało. Tutaj będzie na pewno zielono. Jeżeli oczywiście mrówki wszystkiego nie zjedzą. No ale no chyba raczej nie, aż tyle tych mrówek nie ma. A jak są, to tylko takie malutkie tu gadziny, które mi zżerają trawę moją. O, noszą te ziarenka. Niegrzeczne. Cześć, teraz dołączyłem. Jak tam tynki? No właśnie mówiłem, że tynki nie szły w ogóle tynki, bo skupiliśmy się, żeby zasiać trawę. Posadziliśmy trawę, wyrównaliśmy, grabiliśmy, sprzątaliśmy i od jutra ruszam ostro z tynkami. No ale no będzie ból na pewno, bo ja tego nie lubię robić, ale spokojnie. To nie jest dużo. Damy radę. Rozumiem, że osadziłeś puszki i kable elektryka przed tynkowaniem. Bardzo dobrze, że nie wchodzisz w gips. Nie, gipsu nie chcę. Gipsu nie chcę. I to rozwiązanie z kablami, bo tam nie ma też dużo kabli, ja nie mam ani ten. Też będzie inaczej trochę. Tam będzie zabudowanie. Ja później po tynkach dopiero będę zabudowywał, żeby był do tego łatwy dostęp. Myślałeś agregat wynająć do tynków? Nie, no przecież to jest malutki domek. Zobaczcie, no taki domek. Ja nie wiem, ile tych tynków jest tam. Poczekajcie, policząc 2 metry na, nie wiem, z 60 metrów tynków? Niech będzie 100 metrów, no kurde. Jakieś agregaty, maszyny, cuda. Ręczna robota. Nie będzie to na pewno idealnie, ale to też o to chodzi, żeby też może nie było idealnie. Musi być taki styl rustykalny, trochę takiego nierówności czy czegoś.
cierpisz z tymi tynkami jak Syzyf. Tak, ja to odwlekałem, no ale nie da się już tego odwlec. Pole skończone, trawa zasiana, posprzątane, także muszę się za to brać. Niestety. Nikt nie powiedział, że będzie lekko. Także jak widzicie, jest pięknie i tak jak mówię, potrzeba deszczów, patrzę na pogodę, deszczów nie ma być. Dopiero może pod koniec tygodnia coś. A przydałby się bardzo na tą trawę, pomogłoby to. Chociaż jak rano wstajemy, no to jest ziemia mokra. Rosa jest, ziemia jest mokra, także to też dobre jest. Nie mam takiego doświadczenia, ale wydaje mi się, że tak w ciągu paru tygodni powinno się już kiełkować, zazielenić. Dobrze, że tą trawę przykryliśmy. Także to, co ewentualnie gdzieś tam na zewnątrz jest z góry, to te mrówki może tam, gdzie są te gniazda, trochę pojedzą, ale większość trawy jest pod ziemią. Jaka temperatura w nocy teraz jest? No z pół studni już jest nabrane, bo sprawdzałem ostatnio i było tak, już dosyć dużo się nabrało tej wody w studniach. W nocy myślę, że jest gdzieś tak około 7 stopni teraz. 7 stopni. 11-9 stopni w nocy pokazuje. Dzisiaj 21 stopni w dzień było. A pod koniec tygodnia to spada do 13-14 stopni w dzień. A w nocy tak do 7 stopni. No już tak grudzień, styczeń zacięło się, bo wyszłem na chwilę do aplikacji pogodowej. Grudzień, styczeń jest taki tu najzimniejszy, gdzie w dzień potrafi być 4 stopnie, 7 stopni. W nocy zdarzył się tydzień w tamtym roku, że było -1. A tak poza tym to nawet grudzień, styczeń potrafią być tygodnie po 20 parę stopni tutaj. To jest właśnie, mi się tu podoba to, że a jak rosły te chaszcze, to było ok. No tak, no dokładnie. To już właśnie rozmawiałem z Gosią o tym, że jak pojedziemy teraz na następny meeting, to właśnie powiemy naszemu prawnikowi, żeby im powiedział, że przez 30 lat tutaj zarastało chaszczami, nikt się nie czepiał, a teraz się, nie wiem, bardzo takie nieprzyjemne to jest uczucie, wiecie, jak coś się robi tutaj, masz takie uczucie, że fajnie, że super to wygląda, wszyscy cię chwalą, Portugalczycy tu lokalni w ogóle, a gdzieś tam, nie wiem, urząd miasta się czepia o coś i takie bardzo nieprzyjemne uczucie pozostaje, że zamiast, nie wiem, dyplom nam dać za przywracanie farmy do życia, no ale no, to może tylko tak jest odczucie, bo mówię, jest jedna osoba, my raczej wiemy, kto to jest. Jest ta jedna osoba, która gdzieś się coś tam kuje i oni po prostu muszą na to reagować, muszą to i to, no niestety, ale to wszędzie tak jest. To nie jest tylko to nie chodzi nawet, że to jest Portugalia, bo to na takiego sąsiada możecie trafić w Polsce, na takiego sąsiada w Anglii, czy takiego sąsiada no wszędzie. Jak tam szkoła? Ciężko, nie jest łatwo. Fajnie, bo dla nas jako Polaków ta wymowa portugalskiego nie jest taka trudna. Tam jest dużo w portugalskim języku tego szyży, takiego wiecie, jak w polskim języku. Dlatego dla nas ta wymowa nie jest trudna, ale sam język jako język no, jest dosyć trudny. Oni mają takie wyjątkowość, że ten nauczyciel mówi: możesz to powiedzieć tak, a możesz to powiedzieć tak, a możesz to powiedzieć tak. I na przykład to jest takie, że ja rozumiem, że on musi to powiedzieć, ale jakby byłoby łatwiej, jakby powiedział: uczcie się tak, a u nich jest jakby, że możesz powiedzieć tak samo na przykład godzinę, chociaż no w języku polskim też tak jest, że można tą godzinę powiedzieć na różne sposoby, tak? Że jest za 15:11,
bo to jest to samo, tak? Jest za 15:11 albo jest 45 po tam któreś i u nich jest to samo. Ale to nie chodzi tylko nawet o czas, tylko niektóre też rzeczy, że można to powiedzieć tak, albo można to powiedzieć tak, albo tak i to się zaczyna robić, wiecie. Ja z reguły zapisuję się sobie po prostu na tych lekcjach jedną rzecz i uczę się jednej rzeczy. Portugalski jest podobny do włoskiego. No mi się wydaje, że włoski jest prościejszy. Albo hiszpański tak samo. Tak w brzmieniu jakby brzmi łatwiej. Ale spoko, no to dopiero są, wiecie, 4 lekcje pierwsze, 4 czy 5 lekcji pierwszych i jest fajnie, coś tam wchodzi do tej głowy, coś tam się uczymy sami i gdzieś tam coś powoli pozostaje, jakieś podstawowe sformułowania, zapytanie się o coś, przedstawienie się, godziny, liczby, no to wszystko zaczyna gdzieś się mówię, no do mówienia pełnymi zdaniami, no to uważam, że potrzeba paru lat. Wiadomo, że łatwiej by było gdzieś jakby miało się prywatnego nauczyciela, rozmowy 1 na 1, coś takiego, bo są, ale no to wiadomo, to kosztuje czas, pieniądze. Tutaj mamy za darmo, także dajemy strzała, coś tam zawsze wejdzie. Daliśmy rady z angielskim, daliśmy rady z innymi językami, także wszystko się da. Ja znam tak naprawdę polski, angielski, rosyjski, teraz będę portugalski znał. Rozumiem też dużo po niemiecku, ale wydaje mi się, że to już mi wystarczy, że ten portugalski. Cześć Jerry One, pozdrawiam Was. Krystyna, Jerry. Wydaje mi się, że ten portugalski to już taka wisienka na torcie będzie i już starczy. Już mi się chyba nie będzie więcej chciało następnego języka uczyć. Myślę, że angielski, portugalski starczy. No i ten rosyjski, no bo jednak te nasze roczniki musiały się tego rosyjskiego w szkołach uczyć, także ten rosyjski mi dalej nie jestem, dużo się zapomniało, ale dalej ten rosyjski w głowie jest, także można się dogadać. Byli tu u nas ostatnio właśnie na motorem para z Ukrainy i rozmawialiśmy normalnie po rosyjsku, mogliśmy się dogadać. Witam. Słuchajcie, piszcie, czy macie jeszcze jakieś pytania i będziemy tego live'a kończyć. Jak widzicie, za dużo się nie wydarzyło. Mówię, posialiśmy trawę, zacząłem w domku tynkować, ale przestałem, bo musieliśmy posiać tą trawę, wyrównać pole. Pięknie jest to porównane, posiane. Teraz tylko czekać, aż trawa wykiełkuje. Słuchajcie, pozdrawiam wszystkich, którzy przyszli. Widzę, że nie ma więcej pytań, także pozdrawiam wszystkich. Jak zwykle życzę miłego tygodnia wszystkim, miłej pracy, ci, którzy idą do pracy. I pozdrowienia. Ryszard, zaraz Ci wyślę wiadomość. Pozdrawiam i na razie, trzymajcie się.